Cześć siemanko, witam dziś w Zafirze. Windows uruchamia się i zaraz będziemy patrzeć, co tutaj się wydarzyło. Ostatnio wymieniałem filtr DPF, no i przejechałem ileś tam kilometrów. PF chciałby się wypalić, ale nie może, bo jest błąd czujnika temperatury i drugi błąd, się nie zgadzają ciśnienia. Stan zapełnienia DPF-a na ten moment to jest ponad 120%, mimo że tego DPF-a nie ma. Dzwoniłem gdzieś tam z zapytaniem, ile kosztuje wyprogramowanie DPF-a. Kosztuje to 700 zł. Ile? Fizyczne usunięcie po mojej stronie. Stwierdziłem, że nie będę tu płacił. No i wjeżdżam na grubo. Dopiero będę się uczył, ale myślę, że w tej dziedzinie dam sobie też radę, bo lubię klikać w komputer lubię klikać. Pierwsze, co sobie kupiłem, to jest MPPS. Oba urządzenia zakupiłem na AliExpress. Zostawię Wam w opisie link i kody rabatowe. Drugie urządzenie jest troszkę większe. KEF. Tym można już troszkę więcej zrobić niż MPPS-em, ale jak czytałem na forach, to i niby i tym można, także zobaczymy. Mamy kabelek, płytkę z programem. KES. To jeszcze nie wiem, co to jest. Tu mamy przewód i tu mamy też przewody różne, bo tutaj możemy się podpiąć też bezpośrednio do sterownika. MPPS jest niby tylko przez OBD, ale też widzę tutaj, że są jakieś przewodziki, można się wpiąć pod sterownik bezpośrednio. Widziałem filmy na YouTubie, to też tak robili. Tutaj jest płytka z programem, no i cały ten sprzęcik. Za MPPS-a dałem 146 zł, teraz widzę, że jest za 128. Wysyłka jest z Polski, także bardzo szybko jest dostawa. Za KES-a dałem 240 zł. Tutaj są też inne opcje. Jest KTAK, KES i cały zestaw. 506 zł, 242 i KTAK 242. Jeśli nie wiecie, jaki macie sterownik, to warto sobie najpierw podłączyć Opcoma i sobie to sprawdzić, bo są na przykład EDC16C9 i z końcówką C39. U mnie jest z tą końcówką C39. Najpierw spróbuję MPPS-a. Zobaczymy, czy uda mi się zrzucić dane, mapę. Najlepsze to by były wszystkie dane. Wiem tylko tyle, że MPPS-em się chyba nie da przez OBD zrzucić wszystkiego. Programy już mam zainstalowane. Podłączymy sobie to tutaj OBD. MPPS-a można odpalić jako MPPS, jako multiboot albo tricore boot. Ja odpalę go jako MPPS. No i teraz tak, szukamy. Volkswagen Jetta, nie. Opel Zafira 1.9.16V i tutaj jest EDC 16C9 i jest EDC 16C39. No i mamy tutaj EDC i mamy Speed Options Fast, Medium i Slow Recovery i Data Options Data Only lub Full. Wybierzemy Full, wybierzemy Slow. EQID. Zobaczymy, czy coś się wydarzy, czy nie. Coś się tam dzieje. Waking EQ please wait. Oblicza teraz check sumę. Myślałem, że program się zawiesił, ale nie. W sumie nie wiem, czy powinienem mieć włączony zapłon, czy nie. Dobra, włączyłem zapłon i odpalimy go jeszcze raz. To już przestało działać. MPPS not found. Dobra,
Zaraz zobaczymy. Teraz poszło. Opel Zafira EDC 16C39. Data only medium. EQ information. No dobra, czyli zapłon musi być jednak włączony. Read. Zobaczymy, coś się tam przesyła, jest 5%. 8, 9, 10. Znaczy przesyła. Pobiera. Ok. No i on chce tutaj zapisać. Weźmiemy sobie tu na pulpit. Tutaj, a nie można wybrać rozszerzenia. To ja sobie tutaj wezmę, zrobię MPPS, żebym wiedział skąd to jest. Switch off key to continue. Ok. Switch on key to continue. Ok. No i niby wszystko jest, ale już napięcie spada. Było 12,3, teraz jest 12,09. Czasami spada do 11,98 i na to trzeba też zwracać uwagę. Więc przy wgrywaniu później danych do EQ trzeba pamiętać, żeby było to napięcie na odpowiednim poziomie. Najlepiej sobie podłączyć pod prostownik. Ja sobie ten plik po prostu rzuciłem, bo chcę później zobaczyć, co tam w ogóle się zapisało. Teraz podpinam sobie kesa. Tutaj wtyczka, przewód USB. Tutaj takie złącze ze śrubkami przypinane do OBD. Tutaj jest jeszcze coś, ale to w sumie nie wiem do czego. Włączę zapłon. Tutaj się świeci Power K Suite. Weźmiemy tutaj Car. I ok, Opel Zafira B. I tutaj mamy też wybór Z19 DTH RL Bosch EDC C39, tylko że tutaj są dwa takie, 2005 i 2006 rok. Rurka. Dobra, weźmiemy ten, bo wydaje mi się, że to jest to, a może się mylę. Ok. Can Reading Writing Recovery Tool. Weźmiemy najpierw ID. Tutaj się nawet pokazał komunikat, żeby podłączyć do stabilnego napięcia. Czyli najlepiej pod zasilacz jakiś. No tutaj co się zapisało? Damy tutaj kes. Coś tam zapisał. Teraz weźmiemy reading, select, warning. OK. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. OK. Read. OK. No dobra, niby poszło. Damy tutaj dump, kes i później sobie w domku zobaczę, co te pliki zawierają. Ok, switch off, read EQ completed. Ok, back, exit. No i mam tutaj plik z MPPS-a, z kesa. A, ten plik z MPP z kesa, ten jeden to będą tylko informacje. No to tak. A później tam są te pliki bin. Dobra, ja sobie tylko zobaczę, czy on w ogóle, kurde, odpali mi teraz.